Witam gorąco wszystkich, jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie, która nazywa się Estancia São Carlos. Jest to mapa bazująca na prawdziwym terenie w Brazylii, także mamy klimat brazylijski tym razem. Twórcą mapy jest DH Modding. Pojemność mapy jest 857,01 MB. Została wydana 16 kwietnia 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się dwa mody, także nie jest źle. No i mapa prezentuje się w ten sposób. Jest to naprawdę dość okazała mapa, duże pola. Także tutaj nastawiamy się głównie na uprawy, aczkolwiek no nie jest to zamknięty właśnie temat. Można sobie tu rozwinąć na swój sposób również dzięki tym dużym obszarom, w zależności jak chcecie pociągnąć sobie rozgrywkę i jeśli lubicie po prostu takie klimaty. Także tak, jeśli chodzi o uprawy dodatkowe, zaraz zerkniemy, jak to się tutaj sprawa przedstawia. A więc oprócz standardowych dodatkowych mamy czarną fasolę, żyto, gorczyca, lucerna i koniczyna, także mamy dodatkowe uprawy. Jeśli chodzi o teren, od którego zaczynamy, to już sobie to wyłączymy, przejdziemy sobie do obszarów gospodarstwa i tutaj mamy teren 8, gdzie jest pole 214 000, kosztuje za 5,3 hektara. Tutaj mamy gospodarstwo. Na gospodarstwie za gospodarstwo to zapłacimy, jeśli nie gramy na poziomie łatwym, czyli średni trudny, 585 000. Także tak to się przedstawia. Dużo nie ma na tym gospodarstwie, jak widać, nawet za bardzo sprzętu nie ma. Taki chyba bardzo podstawowy. Mamy tutaj zwierzęta, mamy 2 domy. I to wszystko, jeśli chodzi o to. Tu mamy drugą farmę, to sobie też później tam przejedziemy, zobaczymy jak się przedstawia sprawa. Dobra, jeśli chodzi o cenę pól, zaraz może znajdę coś małego, nie wiem, tutaj strzelam. Teren 34, 3 hektary za 125 000. Tutaj jeszcze jest mniejszy, 3,19 hektara za 127. Później większe to jest niecałe 10 hektarów za niecałe 400 000. Coś jeszcze większego. Tutaj mamy 15 hektarów za 612 000. Tutaj jest naprawdę duże. 41 hektarów za 1 600 000. No to było największe chyba. Także no te ceny są takie w miarę adekwatne do wielkości pól, mi się wydaje. Również tereny, nie wiem, trawiaste 477 000, 166 000, 141 000. Terenów leśnych nie ma. Aczkolwiek można sobie kupować nawet tereny, gdzie są skupy, proszę bardzo. To mi się podoba bardzo. Super. Tu na przykład zahacza teren z drogą. Tutaj też kawałek drogi, tu kawałek drogi, tu kawałek drogi zahacza. Także mi się wydaje, że chyba będzie można wykupić całą mapę. I to jest naprawdę fajne, bo można sobie tutaj rozprowadzić, raczej zagrać sobie jak chcemy, dając tam tutaj różne pola do popisu, możliwości. Można również zakupywać sobie w miasteczku tereny, gdzie są domy, które można sobie wykorzystać na swój sposób. Niestety nie ma tutaj tych domów z triggerem od razu, także można sobie to osobno postawić, ściągać sobie triggery z ModHuba. Na przykład to mi się też podoba, że można boisko kupić, no i zrobić sobie tam, nie wiem, kontrakt na ścinanie trawy na przykład. Mam nadzieję, że się da, ale nawet teren sklepu można kupić. Proszę bardzo. Także no, fajny pomysł, podoba mi się to. Zawsze coś to poszerza horyzonty rozgrywki dla gracza. Także jestem wielkim zwolennikiem tego. Dobra, kalendarz. Kalendarz przedstawia się w ten sposób. Zwierzęta. I tu jest właśnie ten mankament, który jest. Prawdopodobnie gra będzie, mapa będzie wymagała aktualizacji z tego względu, że nie mamy żadnych obór na wyposażeniu. A jak sami widzieliście, mamy posiadanie tutaj. Właśnie jest obora. 580, nie, to jest teren, przepraszam. Tu jest oznacz miejsce. Obora dla krów duża, nie ma jej, nie wiem czemu nie działa. Kontrakty są dostępne. Jeśli chodzi o produkcję, to dostępnych są 4, w posiadanych nie ma nic. No i znajdźki
język 20. Także tak to się przedstawia sklep, bo tutaj się właśnie pojawiamy. Wygląda w ten sposób. Także mamy tutaj warsztat z tyłu, bardzo fajnie zrobione. Lubię te sklepy, które są robione na Brazylii, one są takie dość interesujące w środku. Niektóre jeszcze mają muzyczkę, odpowiednie dźwięki. O, kurczę, myślałem, że tu nie ma drzwi, a jednak drzwi są. Także dużo przestrzeni, do których można wejść też. Tu akurat nie. Tutaj jest biuro, jeszcze też można załatwić sobie formalności pod patronem Masejka. No, podoba mi się. Fajny sklepik, naprawdę ciekawie to się prezentuje. No i sama nazwa tutaj, jak widać, São Carlos, tak jak to ma być. Dobra, sobie tutaj jeszcze odpalę minimapę, żeby było widać mniej więcej, gdzie mam jechać, żebym się nie pogubił, bo tutaj najbardziej jest nawalone w tym miejscu. To jest tak, jeden skup, myślałem, że to jest przystanek autobusowy, to jest taki ten stragan przydrożny. Zaczniemy sobie tutaj od góry. Tu jest jedna z pierwszych produkcji. Teraz zobaczymy, gdzie tu jest trigger, żeby można było to zakupić. Może być, że będzie w środku, albo gdzieś na uboczu. Zaraz sprawdzimy. Dzień dobry? Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie chcę z tobą rozmawiać. Gdzie jest trigger? O, i niedobrze. Zapomniałem. Dobrze, że teraz sobie przypomniałem, że miałem tutaj powłączać. Nie, tutaj jeszcze jedna rzecz do ustawienia. Tam poczekaj, muszę. Rozpocznij rozmowę. Kup jest 300 000 za tartak. I co mamy w tartaku? Deski. To jest druga produkcja, trzecia, czwarta. Ok. Dobra, czyli pierwszą produkcję mamy odhaczoną. Gdzie jest mój pojazd? Dobra, tartak załatwiony. Znowu pogadane. To jedziemy dalej. Teraz tak, tutaj będzie kolejna produkcja, tylko teraz nie wiem, z której strony wjechać. Spróbujemy. Może tu się będzie gdzieś dało. Tu jest. Tu jest pani Fizadora. Dobra. Nie jestem zielony w ogóle z brazylijskiego. Nie jest to jakiś ten język, który bym ogarniał. Brazylijski. Nie ma brazylijskiego. Portugalski, przepraszam. Piekarnia 200 000. No i tutaj mamy receptura. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ej. O, tak. Dobra. Tu mamy kolejną produkcję. Teraz tak, tu będzie po tej stronie kolejny punkcik, tylko musimy sobie tutaj zajechać. To chyba jest, z tego co kojarzę, warsztat samochodowy. Nie wiem, co z tymi bramami, chyba one się otwierają. Nie, da się otworzyć, tak, dobra. Ale może być, że się będą otwierać ten automatycznie o pewnej godzinie, o 9 zazwyczaj. Także tu mamy warsztat, tu sobie naprawimy sprzęt, jeśli byśmy chcieli. Dodatkowy, oprócz tego, co jest na sklepie. Dobra. Teraz tak, tu. Nie chciałbym czegoś ominąć. Tu co mieliśmy? W tym miejscu. Bo ja już się chyba pogubiłem. Tu jest skup, ok. Tu mamy skup. Dobra. Tu jest wyjazd na główną drogę. Czyli na razie dobrze chyba jadę. Tu mamy sklep. O, też można do środka wejść, też fajnie wygląda. Nie jest to tak jak ten sklep od Rajota, wypasiony Carrefour, ale też jest fajny. Tutaj jest skup właśnie. Ok, czyli tam dalej jeszcze mamy coś. Sobie pojedziemy. To takie siekane robię pomiędzy tymi uliczkami.
Aha, tu już jest ten warsztat, co byliśmy. Tam brama jest otwarta. Okay. To teraz tutaj coś mamy. Tylko nie wiem, czy tam wjadę z tej strony. Tu jakieś ogródki są. Nie ogródki, tylko te szklarnie jakieś są tutaj. O, to jest to boisko. Także to boisko można sobie kupić i można sobie coś to też wymyślić. Zaraz coś mamy. No to chyba jest tylko postać interaktywna, mi się wydaje, Walter z ogródkiem. Ok, dobra. To skup będzie tutaj, z drugiej strony. I tu jest stacja paliw i za stacją paliw powinien być jeszcze skup. O, tutaj jeszcze jest skup, dobra. Tu można przywozić. Teraz wam powiem co. Stacja benzynowa. Paliwo, to można metan chyba przywozić, któryś z tych rzeczy. Albo można... to jest stacja paliw, sklepik, tu jest, dobra. Oznacz miejsce, jest stacja paliw. To sobie listę sprawdzicie na tym, na produktach, które się produkty zawozi, także to jest tutaj, ok. Ja myślałem, że to jest na paliwo, a to może być do tego sklepu też. Dobra, jedziemy. Tu mieliśmy sklep, teraz mamy tutaj po lewej stronie, o fajnie, że kasa padła, bo teraz muszę znowu kolejną produkcję kupić, a już bałem się, że mi braknie pieniędzy. Dobra, tutaj mamy produkcję, tylko teraz gdzie jest trigger interaktywny? Tu jest. Dobra. Tu mamy mleczarnię 550 tysięcy. No i tu receptura jedna, druga, trzecia, czwarta. I kolejna, i kolejna, i kolejna. Dobra. To mamy ogarnięte. Teraz można by było tutaj sobie pojechać już tą drogą. Sobie zrobimy taki przejazd. Zerknijmy na mapę. Tak, tam muszę jechać, bo na razie zrobiliśmy sobie te tereny. Tu skup jeden zrobiliśmy, produkcję zaliczyliśmy, warsztat samochodowy, tu kolejny skup był. Także to wszystko sobie tutaj pozaliczaliśmy. Teraz jedziemy tam. Śmigniemy sobie, zrobimy ten duży kompleks budynków, bo to zazwyczaj tak na brazylijskich mapach tak jest, że te kompleksy, czy te skupy, jest jeden malutki skup, a duży kompleks budynkowy, ale tutaj widzę, że są 3 skupy, więc tu jest bardziej rozbudowana ta infrastruktura skupów. Dobra, tu mamy jeden. I tu z tyłu będą jakieś 2. O, tu jest. Jeszcze jeden gdzieś tutaj będzie, tak? No jest tutaj drzewo. Dobra, to mamy zaliczone. Teraz tak, tu i tu w dół pojedziemy. Ciekawy kolor ziemi tu jest, jeśli chodzi o mapę brazylijską. No trochę tych map brazylijskich już zrobiłem, ale tutaj te kolory są takie bardziej stonowane, jeśli chodzi o tą glebę czerwoności. Nie wiem, albo mi się to tak wydaje, albo jest to tak lepiej zrobione. To tak wygląda, jakby było bardziej po deszczu. I tak się to przestawiało. Bo tamte niektóre mapy mają taki dość intensywny kolor czerwony. Nie wiem, to tak mi się wydaje, jakby było suche wtedy. Ale ten mi się bardziej kolor podoba tej gleby. Jest taki bardziej naturalny, mi się wydaje. Tutaj mamy kruszarkę do kamieni. Tu drugi punkcik, już patrzę co to jest, ale chyba będzie związane z wapnem, tak, wapno.
Dobra. I jeszcze tu pojedziemy teraz całkiem na dół. Dobra. Zrobimy sobie tą stronę mapy. Od wschodu najpierw. A później sobie pojedziemy z południa do środka mapy. Z powrotem. Dobra, teraz tak, tutaj będzie w lewo i w prawo. Także inny całkiem klimat w porównaniu do naszego klimatu. Jeśli nasze klimaty Wam się znudziły, to mapa warta polecenia. Ciekawie jest zrobiona nawet. Prosta. A w prostocie czasami jest zawarte coś ciekawego, więc warto sobie pograć. Dobra, tutaj... O, nie przejadę tam? Ja myślę, że to przejadę tą drogą. O, niedobrze. Nie udało się. Dobra, to idziemy w drugą stronę w takim razie. Tam muszę się dostać na ten kompleks. W każdym razie tutaj jest skup, to jest jeden. Tam mamy jeszcze produkcję z tego co widzę, ale to będziemy musieli wjechać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze chyba powinien być wjazd. No jest, dobra. Tutaj miałem wjechać. Ok. Sobie zaczniemy od produkcji najpierw. Tu mamy pobór tego płynu z trzciny cukrowej odpadu do gnojówki. To właśnie dość popularne jest na brazylijskich mapach, jest cukrownia, to jest właśnie coś takiego, że mamy gnojówkę właśnie. Tutaj jest ta produkcja. I to jest zakład trzciny cukrowej. 700 000, no trochę to kosztuje, ale to wiadomo. No i tutaj mamy produkcję etanolu, który możemy właśnie tam sprzedać na tym, na stacji benzynowej. Także produkujemy sobie etanol. No widzicie, jaki tu macie przemiał. Także wow, to kurde będzie zasuwać. Jak trzcinę cukrową tu przywieziecie, to wow, szejki przy tych polach. Może być grubo z tym metanolem. Etanol. Whatever. Together. Co my tu mamy? Ten skup jeszcze tutaj chciałbym zobaczyć. I tam przez płot nie było widać za bardzo. Tu jest. No, a tu sama cukrownia, także jeśli to tutaj przywozicie sobie trzcinę cukrową. Dobra, to mamy zrobione i jedziemy. Łup. Ciekawe te konstrukcje tu są. Takie całkiem inne niż nasze. O, fajnie, że można wjeżdżać w te i we w te. Kurde, tych szlabanów mi na modzie brakuje. Nie mogę znaleźć, żeby się automatycznie otwierały. Fajnie by było je wykorzystać na innych mapach, no ale niestety nie ma ich osobno jako mody. Dobra, zerkniemy sobie jeszcze tam na dół, co jest. Żółte punkciki. Kurczę, fajna ta droga jest, podoba mi się. No powiem Wam, jeśli chodzi o konstrukcję... Dobra. Się rozpędziły. Co oznacza, że jest dobra mapa, no. Nie widać obrzeży zakończenia. Także tu mamy handlarza zwierzętami. Lubię takie mapy, że jedziesz, nagle się mapa kończy, a ty dup w ścianę. Tylko powinny być te znaki przecież, żeby było wiadomo, że jest koniec mapy. No szkoda, że nie ma tych znaków. Ale spoko. Albo jakieś takie zakończenie fabularne. Fabularne to takie, że jakieś roboty są, albo tragedia, tam coś się stało, coś pozawalało, czy urwało ziemię kawał. Także takie mogło być też fajnie, ale zrobione. Nie wiem, czy ja... Aha, tam muszę jechać, tak czy inaczej. No dobra, jedziemy tędy. Drugą stroną. Ale ogólnie powiem Wam, bardzo mi się podoba ta tekstura właśnie gleby tutaj, na tej brazylijskiej mapie. Jest naprawdę wyjątkowa. Kurczę, od Główniewicy jednak miałem jechać. Kręcę się dzisiaj po tej mapie. No i teraz muszę przez pole przejechać. Nie chcę mi się tam znowu wracać.
Dobra, tu sobie wsiądniemy. Tu jest wjazd na przędzalnię, ale czy będzie trigger do kupienia przędzalni? Chyba nie, to jest tylko jako skup, mi się wydaje. No bo zazwyczaj te przędzalnie widnieją na minimapie, na mapie jako skupy, a niektóre da się kupić, więc wolę sobie objechać dookoła, sprawdzić, czy nie ma gdzieś tu triggera, ale nie widzę tego triggera tutaj. To akurat te triggery są w miarę widoczne na tej mapie ze względu na teksturę gleby. Dobra, teraz jeszcze się muszę wrócić do tamtego punktu. Ale tak jak mówiłem, no, drogi, ta tekstura dróg to tu jest mega. Mogłyby tak być na każdej mapie tak wyglądać, by była dużo przyjemna inne mapy niektóre. Dobra, chyba że to ma jakiś wpływ na region, ale nie sądzę. Także tu mamy dużą infrastrukturę właśnie skupów. Olbrzymią, to jest jeden i to drugi będzie. Ok. Kurde, przyjechał mi się do Brazylii, nie wiem czemu. Chciałbym zobaczyć ten kraj, spróbować tego jedzenia tam. Ładne widoki są. Ładnie to tu wygląda. Kurczę, fajnie mapa zrobiona jest, naprawdę. Prosta mapa, ale taki, nie wiem, ma swój urok. Jestem pod wrażeniem. A niektóre brazylijskie mapy, no nie wiem, coś im brakuje. A ta ma taką, nie wiem, duszę miała albo coś. Nie wiem, jak to nazwać. Teraz zerknijmy na mapę w ogóle, jak to wygląda, bo ja... No właśnie, bo ja jeszcze tu miałem jechać. Brakowało mi, żeby jeszcze tego gospodarstwa tam odwiedzić. Dobra, to musimy się wrócić jeszcze. Teraz tu i później to... Dobra. Ja mówiłem, że dzisiaj tak jeżdżę po omacku. Nie wiem czemu. Próbuję was tu zagadać, żebyście mieli jakieś informacje. I poległem na orientacji po tej mapie. No tutaj muszę jechać, bo ja tam nie wiem, czy ja później przejadę z tego do... Chociaż zaraz sprawdzę. Na opartego można było tam przejechać. Spróbuję między tymi polami tam pojechać. No nitek jest dość dużo, tylko gorzej jak się zaplączę i nie będę wiedział, którędy wyjechać później. Dobra, tutaj mamy gospodarstwo, które możemy sobie jeszcze dodatkowo zakupić. To jest ten teren i ono kosztuje 678 tysięcy. Kup. Nic więcej się nie pojawia. No i tutaj mamy również pastwisko, które niestety nie działa. Bo jak sobie teraz jeszcze wejdziemy, no, kupiłem pastwisko, znaczy no, teren z pastwiskiem, a nie ma tego. Triggery są. Budynek działa, ale te triggery są niefunkcyjne, bo nachodząc na trigger nic się nie pojawia, żeby można było otworzyć okno. Także no fizycznie, znaczy teoretycznie nie istnieją, fizycznie istnieją, więc takie troszeczkę niezrozumiałe jest. Dwa domy. I chyba z tymi domami też będzie taki cyrk, mi się wydaje. Zaraz zerkniemy, czy tu będzie można. No, jak widzicie, górny lewy róg nie pojawia się, żeby można było spać, więc też to nie działa. Tak jak mówiłem, no coś będzie wymagać aktualizacji, żeby to zadziałało. Dobra, jedziemy teraz na północ. Spróbuję tu tymi nitkami przejechać do gospodarstwa, od którego zaczynamy na poziomie łatwym. Także pojedziemy sobie tutaj pomiędzy polami, zobaczycie, jak sobie tutaj wygląda teren rolny w Brazylii. A ja tylko będę się teraz martwił, żeby nie przywalić
w koniec mapy. Tam widzę, że już się kończy tym razem. Ok. Tu. I tu będzie w lewo i w prawo. I powinniśmy wyjechać na farmę. Centralnie. Nie było źle. Udało się. Kolory, światło, cienie w należytym porządku. Centralnie przez drogę na ten jedziemy. No a oprócz, to jest sprzęt, od którego zaczynamy. Tu są te domki. To jest ten sam problem, co na tamtej farmie, co pokazywałem. Tu jest to samo z tym, z tą oborą. No i tu jest sprzęt, który mamy jeszcze. Teraz zobaczę, co w środku jeszcze jest. Teraz Massey, bo jest sklep dealerski Masseya, więc tutaj mamy Masseyka jeszcze. Dobra. To jedziemy na ostatni punkt. A ja co chciałem powiedzieć, że 24 kwietnia, już niebawem, bo za parę dni pojawi się mapa od Oxford David. Także mapa jest naprawdę dopracowana. Jest pełna instrukcja od autora podana, co się możecie spodziewać z mapy, z czego możecie korzystać, jakie są dorzucone rzeczy. Także powiem Wam, no zapowiada się naprawdę ciekawa propozycja. 24 kwiecień. Wielki dzień dla Brytyjczyków, bo to będzie mapa z Anglii, angielska, więc myślę, że naprawdę będzie się dużo działo. No i ostatnim punktem to jest tutaj skup, jak widać, też dużych rozmiarów. Infrastruktura to jest jedno, tu jest drugie. No i tak kończymy zwiedzanie mapy brazylijskiej, bardzo przyjemnej. Teraz sobie jeszcze wejdziemy w tryb budowy, zobaczymy to z góry, jak to się przedstawia wszystko. Także tu jest cała ta infrastruktura z miasteczkiem, sklep, kilka punktów, które możemy sobie tutaj odwiedzić. Tak to się przedstawia. Tutaj ta inna infrastruktura, ta przemysłowa, tak się przedstawia. Duże pola, teren w miarę taki lekko pagórkowaty, ale na pewno przy takich pagórkach, jeśli będzie ten duży sprzęt, to ten musi być jednak dużej mocy. Także fajnie się to przedstawia. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i co, widzimy się w następnym, już niemało. I zapraszam na oczekiwanie tej mapy z Oxford David. 24 kwiecień. Na razie. Cześć.